Byłeś kiedyś tak długo w samotności w samochodzie rajdowym? Tak? Byłeś kiedyś tak długo w samotności w aucie rajdowym? W aucie nigdy nie byłem sam. No właśnie. Zawsze z pilotem. Idea 24-godzinnego wyścigu. Dlaczego 11 listopada? Dlatego, że 11 listopada mamy swoje święto niepodległości i pomysł, który ma wspólny mianownik, to to, że niepodległość i zawody wytrzymałościowe endurance robi się zespołowo. Nie da się tego zrobić w pojedynkę. Ten wyścig jest niewątpliwie historycznym wydarzeniem, bo jeszcze nigdy w Polsce nie organizowano wyścigu 24-godzinnego. Ja nie jestem kierowcą wyścigowym co do zasady, tylko rajdowym, więc dla mnie to są starty okazjonalne, ale takiej okazji jak start w 24-godzinnym wyścigu i to właśnie na torze Silesia Ring, który jest de facto moim drugim domem, nie mogłem przegapić. Listopad pozwala też na coś, co może nie jest najlepsze dla kibiców, bo te warunki atmosferyczne są trudne albo mogą być trudne, natomiast pozwalają na oszczędność pewnych elementów w samochodzie, tak? Mniej zużywamy opony, bo jest niższa temperatura. No i kondycyjnie kierowcy też mają jakby lepszy warunek, bo nie ma po prostu upałów. Warunki na torze oceniam fatalnie. Jest ciemno, zimno, jest mgła, jest ślisko, ale dla mnie to jest zbawienie. Czekaliśmy na to, żebyśmy mogli rywalizować z dużo mocniejszymi Porszakami, naszym małym zielonym Mini. No i jak widać te warunki nam bardzo pomogły, bo po moim stincie byliśmy na pierwszym miejscu. Teraz dzieją się różne rzeczy z samochodem, jest on naprawiany, ale miejmy nadzieję, że wrócimy do rywalizacji. 24-godzinny wyścig to jest ogromny wysiłek i dla kierowców, i dla mechaników, i przede wszystkim dla samochodu. Jeżeli spojrzymy na to w ten sposób, że mamy do przejechania około 700 okrążeń w tym tempie, w którym jedziemy w trakcie 24 godzin, to robi nam się wartość około 2000 km, co jest więcej niż nasze auto pokonało w trakcie całego sezonu endurance'owego ARC w Czechach i na Słowacji w ciągu całego sezonu, a tutaj musi po prostu nie stygnąć, w zasadzie pokonać ten wyścig na raz. I to jest bardzo duży wyczyn, więc przygotowanie auta i to, jakie to jest auto, ma tutaj bardzo duże znaczenie. Jedziemy w 6 samochodów. Jest to grupa ludzi, którzy na co dzień nie są związani z motorsportem, ale motorsport dla nich to tak samo jak dla mnie pasja. Dlatego ta grupa postanowiła się zebrać w 6 super samochodach i uczestniczyć w tym wyścigu. Jeżeli chodzi o mnie, to dla mnie jest to wspaniała zabawa na torze. Ale oczywiście niezwykle ważne jest też to, że uczestniczymy w obchodzie tak ważnego święta dla nas i dla wszystkich Polaków. Dla nas, fanów motorsportu, chyba nie ma lepszego miejsca i czasu, żeby obchodzić Święto Niepodległości właśnie na torze. Dla nas, dla naszego zespołu, co jest ważne, oczywiście każdy facet i każdy kierowca wyścigowy chcielibyśmy zająć pierwsze miejsce.
Niewątpliwie specyfika tego wyścigu 24-godzinnego to jest powrót do korzeni motorsportu. Kiedyś wyścigi były dużo dłuższe, właśnie 12-godzinne czy 24-godzinne. Oczywiście nadal są takie organizowane, ale jest ich zdecydowanie mniej. I jak również rajdy samochodowe, to były dziesiątki tysięcy kilometrów nawet czasem, a nie 300 kilometrów OS-owych czy 400, tak jak w tym momencie. Specyfika motorsportu się zmieniła, jest bardziej sprintersko, mniej maratońsko. Technologia tych samochodów również bardzo pomaga w tej szybkiej jeździe i wytrzymałości sprzętu, ale to, że my tutaj możemy spędzić całą dobę na torze, ścigając się ze sobą i walcząc z własnymi ograniczeniami, to jest no, coś naprawdę wyjątkowego, bo ja brałem udział w przeróżnych rajdach, dłuższych, krótszych, również w wyścigach, ale chociażby po tym pierwszym stincie czuję, jak różne jest to od innych aktywności motorsportowych, które do tej pory, w których brałem udział. Jazda samochodem, tym bardziej właśnie w takim długim okresie czasu, bardzo mocno wpływa na układ nerwowy, który jest bardzo mocno wyczulony, tym bardziej w takich warunkach, gdzie jest bardzo mocno bodźcowany zmienną właśnie nawierzchnią, światłami samochodów omijających, wyprzedzających itd., więc to są elementy, które bardzo mocno po pierwsze osłabiają układ nerwowy i też bardzo mocno wpływają na samopoczucie zawodnika, czyli spada koncentracja, czas reakcji, precyzja i płynność jazdy, ponieważ organizm jest jakby narażony na bardzo trudne warunki, które no niestety źle wpływają na niego. Czułem te fale zmęczenia, które do mnie przychodziły. Potem musiałem się otrząsnąć z tego, bo widziałem, że mój performance delikatnie spada z okrążenia na okrążenie. Tracę na przykład 1 sekundę czy 1,5 sekundy. No i musiałem zrobić sobie taki wake-up call. Wstawaj, jedziemy dalej i wracałem znowu do swojego rytmu. Ale to zauważyłem, że to jest po prostu coś naturalnego, że masz falę, gdzie przychodzi ten flow, że jedziesz szybciej, ale potem musisz zaakceptować, że na chwilę gdzieś tam ta koncentracja ucieknie, ale to muszą być bardzo krótkie chwile, bo utrata koncentracji tutaj jeszcze na Silesia Ringu, kiedy pada deszcz i jest ciemno, równa się wycieczka w żwir. Największą rolę odgrywa wytrzymałość zawodników, ponieważ im zawodnik jest bardziej wytrzymały, tym bardziej odporny jest na te wszystkie bodźce zewnętrzne i układ nerwowy też dużo lepiej pracuje, więc tutaj na pewno przygotowanie fizyczne, kondycyjne przed wyścigiem, a później w trakcie uzupełnianie płynów, uzupełnianie węglowodanów, czyli odpowiednia ilość jedzenia przyjmowana w trakcie odgrywa bardzo istotną rolę. Jak sobie radzą samochody? Warunki nam dopisały przede wszystkim. Ja po cichu od początku, jak tylko się pokazała ta impreza, liczyłem, że będzie deszcz. No, bałem się tylko, żeby śniegu nie było albo czegoś takiego. No, jak widać jest super i warunki są fajne do ścigania. Natomiast deszcz premiuje słabsze samochody, a jeszcze bardziej samochody przednionapędowe, które są bardzo przyjazne w obsłudze, nie są podatne na poślizgi. Łatwiej jest nad tym samochodem zapanować. Dlaczego my jesteśmy pierwsi, którzy realizujemy takie zadanie? Bo chcemy latać z orłami, a nie grzebać skórami. Ale tak na poważnie myślę, że jesteśmy pierwsi, którzy podjęli się zadania przede wszystkim związanego z ograniczeniami, które są, bo trzeba zdobyć pozwolenia na to, żeby jechać całą noc. W tym wszystkim potrzeba mieć chęci, ochotę i pasję, bo to wykracza poza pracę pracownika etatowego. Porsche Polska udostępniło nam samochód, który pełni rolę safety cara, a Audi Polska przekazało nam samochody, które pełnią rolę hot lapa. Między samochodami, które jeżdżą w czasie wyścigu, my wpuszczamy samochód z instruktorem, gdzie na prawym fotelu można mieć experience taxi podczas takiego wydarzenia jak 24-godzinny wyścig. I wtedy mogę powiedzieć w domu, brałem udział w wyścigu 24-godzinnym, no oczywiście nie jako kierowca, ale byłem w samochodzie na torze.
Emocje są cały czas we mnie bardzo duże, bo wiedziałem o tym, że będziemy się przygotowywać do tego wyścigu, że jeżeli on się odbędzie, to w nim wystartujemy, więc dla mnie jako miłośnika endurance'u, bo od dziecka oglądam wyścig 24 godziny Le Mans w telewizji i też raz na żywo, jest to dla mnie wielkie, wielkie przeżycie i już treningi pokazały, że dużo emocji i dużo fantastycznych chwil tutaj spędzimy, a wyjazd na stint, w którym spędziłem ponad 1,5 godziny jadąc w deszczu, w nocy, w naprawdę świetnie przygotowanym wyścigowym Porsche, to był zbiór takich emocji, których nawet ciężko jest opisać słowami. To, co dzisiaj tutaj widzimy, na pewno jest takim historycznym momentem, który mam nadzieję, jestem przekonany, że tak złapie, że będzie to tradycja i że jesteśmy tak naprawdę tutaj na starcie tej tradycji, bo pomysł uważam jest rewelacyjny, jest bardzo trudny, był bardzo trudny do zrealizowania i tutaj naprawdę wielki szacunek i podziękowania dla organizatorów. Uważam, że wyszło doskonale. Impreza rewelacyjna, to ile jest osób w takich warunkach pogodowych, temperaturowych, raczej średnich, to co widzieliśmy na starcie, ile było osób i teraz i w środku nocy nawet, i kino i tak dalej, naprawdę rewelacyjna sprawa. Także bardzo się cieszę, że coś takiego w Polsce się dzieje i że ten motorsport cały czas na różnych poziomach się rozwija. W tym wyścigu mieliśmy rewelacyjny start. Michał Kościuszko, który jedzie w naszym zespole, wystartował bardzo mocno, bardzo ostro. Jechaliśmy, można powiedzieć, takim tempem sprinterskim. Tutaj sytuacja jest troszeczkę inna. Trzeba bardziej myśleć o samochodzie i z założenia jechać kilka lub kilkanaście procent wolniej niż byłoby to technicznie możliwe, ale żaden samochód, myślę, ja nie mam tak dużego doświadczenia, nie jest w stanie wytrzymać 100% od startu do mety przez 24 godziny. W pewnym momencie byliśmy na prowadzeniu w wyścigu. Mniej więcej po 2 godzinach jazdy byliśmy na pierwszym miejscu klasyfikacji generalnej i niestety nastąpiła awaria typowo zmęczeniowa. Podczas ostatniego okrążenia, które jechałem, poczułem na hamowaniu, że przestały wchodzić mi biegi, więc wiedziałem, że to jest problem ze skrzynią biegów. Udało mi się wbić jeszcze 4. bieg, żeby dotoczyć się do serwisu. No i mechanicy zaczęli naprawiać samochód, no i tam już okazało się, że padło nam po prostu sprzęgło. Niestety bardzo długa naprawa, ona nadal trwa, myślę, że może być liczona nawet do godziny, więc to jest bardzo, bardzo duża strata. To nas uziemniło w boksie na jakieś 1,5 godziny. Człowiekowi trudno jest wytrzymać taki dystans, nie obniżając swojego performance'u, ale nie zapominajmy, że kierowca nie jedzie sam. W naszej drużynie jest 4 zmienników, w innych drużynach jest 6 zmienników, więc co jakiś czas, co kilka godzin się zmieniamy, w zależności od strategii zespołu. Niektórzy zmieniają się po godzinie, niektórzy po 2. My próbowaliśmy dociągnąć do 3 godzin, ale niestety nie udało się przez awarię. Ten, kto zmienia się rzadziej, więcej czasu jest na torze i zdąży zrobić więcej okrążeń, nie traci czasu w boksie, bo każda zmiana kierowcy jest obciążona taryfą czasową i trudno później te doliczone minuty nadrobić w walce co do sekundy na torze. Ponieważ nie jestem zawodowym kierowcą wyścigowym, miałem kilka lat temu epizod startów w innych seriach, ale to były serie sprinterskie, więc endurance to jest zupełnie co innego. Także tak naprawdę musiałem przygotować się od zera niemalże do tego startu. Byłem z chłopakami z zespołu na ich ostatnim występie na torze w Brnie, więc tam mogłem zaobserwować, jak funkcjonuje zespół, jak się przygotować do zmian kierowców, co dzieje się w trakcie takiego wyścigu. No tutaj mamy 24 godziny, więc tych zmiennych jest jeszcze więcej. Oczywiście na pewno ma duże znaczenie też przygotowanie fizyczne. Kierowcy profesjonalni są w ciągłym tak naprawdę treningu. Ja troszkę go zwiększyłem przed przygotowaniami do tego wyścigu, po to, żeby po prostu czuć się dobrze. Myślę, że najtrudniejsze momenty dla kierowców podczas tego wyścigu to są zmiany pogody, czyli to, że zaczął padać deszcz już na starcie, potem zrobiło się ciemno, potem pojawiła się mgła.
to mocno zdezorientowało wielu kierowców, którzy nie są do tego przyzwyczajeni. W wyścigu 24 godziny Silesia Ring to, co zdecydowanie jest na ten moment najtrudniejsze, to oczywiście aura, bo od samego początku mamy padający deszcz. Teraz w końcu po 18 godzinach troszkę zaczęło się to poprawiać, więc jedzie się nam też łatwiej. Ja swój stint jechałem w zasadzie w pełnym deszczu w nocy. Do tego mamy część toru doświetloną, plus inne samochody, które też światłem cały czas gdzieś tam oślepiają. Także to jest zdecydowanie największa trudność, szczególnie jeżeli nie ma się takiego stałego, endurance'owego trybu. Ja mam trochę więcej doświadczenia z racji swoich startów w WRC w rajdach i często startowałem w nocnych odcinkach, więc to nie jest dla mnie nowa sytuacja. Chociaż po torze Silesia Ring po raz pierwszy jeździłem na czas po ciemku, ale na pewno trudne warunki pogodowe to jest coś, co jest dodatkowym utrudnieniem dla driverów, ale kolejna rzecz to jest mijający czas. Noc minie i nastanie ranek i myślę, że ten moment, kiedy będzie wstawało słońce, będzie takim momentem, gdzie może być uśpiona czujność, to już będzie któryś stint dla kolejnego kierowcy, będziemy już zmęczeni, no i możemy wpaść w taką rutynę, monotonię, ciągle te same zakręty, te same kilometry nawijamy na koła, nic się nie zmienia praktycznie, jeżeli pogoda się nie będzie zmieniała, więc właśnie ta monotonia i rutyna może być również zagrożeniem. Moje miejsce pracy znajduje się głównie na wieży, w której znajduje się tak zwane race control. Mamy tam takie małe centrum dowodzenia, skąd możemy prowadzić ten wyścig. Są kamery, mamy cały monitoring, mamy też możliwość sygnalizacji na torze, mamy dostęp do semaforów, mamy dostęp do bramownicy, w związku z czym mamy stały kontakt z zawodnikami. Możemy przekazać im informacje poprzez wirtualne flagi i oni te sygnalizacje muszą respektować. W przygotowaniu, które ruszyło wcześniej razem z braćmi Lange, było kilka takich ciekawych punktów i chyba najciekawszym, który podjął rękawice w produkcji wykonania medalu. Zrobiliśmy go z firmą Apart. Jest medal, który wykorzystuje obrotowe łożysko w tym medalu. Medal jest obustronny. I to jest tak, że kierowcy, którzy widzieli to i osoby, które widziały ten medal, to wiedzieli, że chcą po prostu pojechać tylko po to, żeby taki medal historycznie mieć dla siebie i potem przekazywać na pokolenia. Myślę, że trzeba być dobrej wiary i zdobędziemy to pierwsze miejsce. Ja przejechałem stint godzina 50, a spałem w trakcie tych 18 godzin przez 3 godziny raptem, także i to też tak na raty, raz 2 godziny, raz godzinkę, także no to jest wysiłek nie tylko fizyczny, ale też takie obciążenie psychiczne, żeby to wszystko spiąć do końca i dowieźć ten samochód do mety. Jest tak, że jak tutaj teraz opowiadam, jest mi zimno, jestem zmęczona, ale jestem przeszczęśliwa. Tak po cichu liczyliśmy, że ten wyścig może skończyć 50% samochodów. Zobaczymy, na ile będzie determinacji, żeby te samochody łatać, żeby dojechały do wyścigu, no bo my na przykład przyjeżdżając tu, przygotowując się, zabraliśmy nawet silnik zapasowy na palecie, na przyczepie, po to, gdyby coś padło, nie wiem, korba wyjdzie bokiem albo umrze skrzynia biegów, to mamy na zapas silnik w przyczepie. Mamy pięknie zorganizowany wyścig. Organizatorzy włożyli dużo pracy w to, żeby on się w ogóle odbył. Oprawa graficzna, oprawa techniczna, to wszystko jest przygotowane dla zawodników. Oświetlenie toru przez całą noc, tego się nie spodziewaliśmy. Dużo pracy zostało włożone, ale niestety po drugiej stronie skali mamy niewiele zespołów, które się zgłosiły do tego wyścigu. Chcielibyśmy, żeby tych zespołów było jeszcze więcej. Ja gorąco wierzę w to, że tą pracę, którą wykonujemy podczas tego wyścigu, pokazujemy, jak on wygląda i po prostu sami też się dobrze bawimy. I ja już wiem, że za rok chciałbym wystartować ponownie w tym wyścigu. Uda nam się zgromadzić większą ilość załóg, no bo zdecydowanie ta inicjatywa zasługuje na wypełnienie listy startowej. Jeżeli chcesz prenumerować magazyn Classic Auto, zapraszamy na stronę www.classicautomag.pl/sklep. Link znajduje się w opisie tego odcinka.